Cześć! Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, coś czego jeszcze nie było na moim kanale. Znaczy była jakaś tam zajawka ostatnio, ale rower nie był mój, więc uznajmy, że nie było takiego tematu. A o czym mówię? Mówię o tym, co zapowiadałem. Fabryczny rower elektryczny stoi tu, właściwie kamera stoi na nim. Tak jak przyszedł, jeszcze jest niezłożony. Dobra, pokażę Wam, żebyście nie czekali. Taka paczuszka do mnie przyszła z firmy, jak możecie tutaj przeczytać, wraz z akcesoriami, ale o tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj opowiadać w odcinku po kolei. Najpierw rozpakuję to cudo z tego kartonu i zobaczymy, co tam trzeba poskładać. A teraz zobaczmy, co które pudełko z akcesoriami. Mamy tutaj ładowarkę. Taki bolec. I tutaj mamy ładowarkę. Jest to ładowarka 2A. Taka. To jest folia chyba ochronna, taka albo no. Tutaj mamy jeszcze, co my tu mamy jeszcze? Tu mamy całą dokumentację i pewnie klucze. No. Mamy potrzebny klucz do skręcania roweru, imbusik, kluczyk taki, dwie platformy alias pedały, które zaraz założymy. Tutaj jest pewnie, tak, tu są karty, do których dojdziemy później. Tutaj jeszcze akcesoryjnie przyszło do mnie jako dodatek do tego roweru nóżka, którą też założymy. Zaraz pokażę, jak ona wygląda. Proszę bardzo, porządna nóżeczka. Wszystko założymy, śrubki tam są. Bagażnik, też go sobie założymy. Oraz, tak jak w rowerach holenderskich na przykład, bagażnik przedni, właściwie taki kosz przedni. Będzie też zakładane w swoje miejsca, słuchajcie. I zobaczymy, jak to wszystko się będzie prezentować. No i to jest to, co do mnie przyszło. Rowerek muszę teraz poskładać. A rowerek ma dużo fajnych funkcji, więc dajcie mi chwilę, wszystko poskręcam i widzimy się, jak to wszystko już poskładam. I już udało mi się, patrzcie. Złożona maszyna stoi. Przybywając do mnie, została delikatnie uszkodzona w transporcie, a mianowicie zobaczcie tutaj. Jest dziabnięta aluminium, bo rama jest aluminiowa, ale o tym sobie wszystkim porozmawiamy za chwilę. No i to było delikatnie wgięte. I to mi tak nie za bardzo to pasowało, ale mniejsza o to. Patrzcie, maszynka chodzi, jaki piękny wyświetlacz. Ale o tym wszystkim porozmawiamy sobie za chwilę, bo tu jest zbyt brzydko, żeby to wszystko ładnie prezentować, więc szybko przenosimy się w inny teren. Zobaczcie, czym jadę. Piękna pogoda, bardzo dobrze. Proszę bardzo, to jest moja nowa maszyna do testów. Jest to rower firmy Eevee. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o tej marce rowerów. Są to rowery stworzone przez wyspiarzy, dla wyspiarzy. Bateria schowana jest tutaj w tej ramie. W ogóle nie widać, gdzie ona jest. Poza tym gniazdem ładowania, o tutaj mamy 365 Wh, pojemności 36 V, silniczek 250 W. Jest to rower miejski, więc nie uraczycie tutaj żadnej amortyzacji. Poza siodełkiem, które jest bardzo wygodne i miękkie, mimo że jest wąskie. Jak wiecie, Marcel lubi szerokie, ale powiem Wam, że trochę już pojeździłem tą maszynką i jest naprawdę wygodnie. Jak już mówiłem, silnik hub
zaprzęgnięty z tyłu w kole, bardzo mały, smukły i dzięki temu, że nie widać tej baterii, słuchajcie, nie widać, że to jest w ogóle elektryk. Ale to nie wszystko, zobaczcie, słuchajcie, na ten piękny wyświetlacz, który jest tak smukło, fajnie wtopiony w tą kierownicę i naprawdę przez to właśnie nie widać, że to jest w ogóle elektryk. Zasięg roweru to 70 km według producenta. Oczywiście wszystko to sprawdzimy w kolejnych filmach. Dzisiaj chciałbym Wam tylko tak zaprezentować właśnie ten model roweru. Jest to model Eevee S1, taki można powiedzieć męski rower. Jest jeszcze T1, jest to wersja damska. No, powiem Wam, rower wysokiej klasy. Rama aluminiowa. Ten rower, uwierzcie mi, do ciężkich nie należy. Zobaczcie, mogę go unieść bez najmniejszego problemu. Waga podobna do roweru klasycznego. Wiadomo, no ciut będzie cięższy ze względu na bateryjkę i silnik, ale silnik jest tak mały, tak lekki, że naprawdę nie jest to jakieś wyzwanie unieść ten rower. Ja dostałem rower z akcesoriami, bo normalnie kupujecie rower bez akcesoriów. Co mam na myśli? Bez przedniego kosza, który jest wykonany bardzo solidnie. Jest to taki, można powiedzieć, taki wzór holenderski, bardzo stabilny, konkretny, nie jakiś taki gówniany koszyk, co można kupić na Allegro. Bardzo fajna rzecz. I druga rzecz, bagażnik, który też nie jest w standardzie, też akcesoryjnie możecie sobie wyposażyć. No, nie każdy chce. Ładowność 25 kg i zobaczcie, jak fajnie on jest zamocowany. On jest tylko zamocowany tutaj i tu do błotnika. I to wszystko, powiem Wam, jest konkret. Po prostu jest konkret. Jest tak materiałów zrobionych eleganckich, że to naprawdę wytrzyma sporo. Do tego nóżka dedykowana, też bardzo fajna, aluminiowa. To wszystko lekkie. Hamulce hydrauliczne, przód, tył. Rzecz jasna. Rower zatrzymują bezszelestnie i lekko. Jest tutaj przerzutka zastosowana. 9 przełożeń tylko z tyłu. Z przodu mamy jeden blat. Z tyłu Shimano Altus. Łańcuch KMC dedykowany właśnie do elektryków. Rower posiada tutaj zintegrowaną blokadę koła i ją możemy odblokować poprzez taką kartę, którą w zestawie dostajemy, dwie takie karty, lub przez aplikację w telefonie, ponieważ rower łączy się przez Bluetooth z Waszym telefonem i z aplikacją Eevee. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw pokażę Wam to. Po prostu podjeżdżacie sobie, blokadę zakładacie i w tej chwili rower już nikt nie wsiądzie, nie ukradnie tego roweru. Oczywiście zawsze go można wrzucić gdzieś tam na pakę w samochód, ale to chodzi o to, żeby ktoś Was pod sklepem staniecie na chwilę, żeby ktoś po prostu nie podszedł i nie odjedzie tym rowerem. Potem przychodzimy, taką kartę przykładamy i rower się odblokowuje automatycznie, lub możemy zrobić to poprzez aplikację. Zobaczcie, mamy taką aplikację. Aplikacja wygląda tak, wystarczy połączyć się z rowerem i tutaj możecie sprawdzić. Na bieżąco Wam podaje zasięg Waszej baterii. Tutaj 70 km w tej chwili. 100% bateria ma. I tutaj macie między innymi funkcję tak samo, jak sobie zablokujemy rower. Od razu tutaj widzicie, wyświetliło się, że jest rower zablokowany. I możemy sobie poprzez apkę teraz odblokować. Naciskamy i rower się automatycznie odblokowuje. Fajny bajer. Mnie się podoba. Wiecie, że jestem gadżeciarz i lubię takie rzeczy. Aplikacja ta ma szerokie zastosowanie. Między innymi możecie także śledzić rower poprzez GPS, dostawać powiadomienia o alarmach, jeżeli ktoś ukradnie Wam rower i rower wyjedzie spoza strefę. No możliwości jest sporo, w zależności kto co potrzebuje. Zintegrowane oczywiście mamy oświetlenie tylne, jak i przednie, które tu się majestatycznie skrywa pod spodem, jak widzicie. Włączamy ją standardowo, jak prawie w każdym rowerze elektrycznym, po prostu przytrzymując u góry. Tutaj nam się u góry zapala, ale miga, kurde, mryga w tej kamerze. Tutaj zapaliło się światełko. Teraz powinno się palić. Oczywiście pali się. Oczywiście sprawdzimy to wszystko w dalszych filmach, w dalszych testach, bo ten rower zostaje ze mną na rok. Przez rok będziemy testować. O, tu też widzę, też się ładnie pali światełko. No elegancka sprawa. Z tego co się zorientowałem, mamy tutaj 5 trybów wspomagania. Najważniejsze nie powiedziałem. Nie ma tu czujnika pas, jest tutaj czujnik tensometryczny, czyli czujnik nacisku.
Coś podobnego jak w TSDZ-cie w silnikach dokładanych. Fajnie się tym jeździ. Miałem okazję jeździć właśnie już z tensometrem, więc sprawdzę, jak to tutaj będzie działać. Tego nie ma w oryginale. To jest mój koszyczek, który niepotrzebnie to założyłem, bo żadna butelka i tak mi tu nie pasuje. No to co? Aha, jeszcze mam dzwoneczek, taki zwykły. Dodam tylko jeszcze, że rower jest całkowicie wodoodporny. Możecie nim jeździć spokojnie w deszczu. A ładowareczka jest taka. Parametry 42. Widać 2 amperowa. Jestem w warunkach polowych, więc podłączymy do cyk fuch. Proszę bardzo. Działa. Podpinamy tu. I tutaj zmienia nam się na czerwony i się ładuje. No i niech się ładuje. No to co? Teraz chyba się przejedziemy, co? Warto. Pojeździmy sobie tutaj po lasach, a jestem w Drawieńskim Parku Narodowym. Pogoda jest ładna, więc pojeździmy sobie troszeczkę offroadowo, choć ten rower, mówię, jest stworzony do jazdy miejskiej, głównie do jazdy miejskiej. Przejedźmy się kawałek, zobaczymy, co ta maszyna potrafi. Mam 5. bieg włączony, 5. stopień wspomagania, jest tutaj tensometr, więc to nie ma znaczenia generalnie, co ja nastawię. Więc mogę sobie regulować naciskiem na pedały. Sprawdźmy, jak działa tensometr. No, już widzę, że działa. Delikatnie pedałując, czuję, że lekko mruczy silnik, a teraz nacisnę mocniej na pedał. No, od razu silnik mruczy lepiej i jedziemy do przodu. Świetna sprawa. Nie no, kurde. Tensometr działa po prostu zarąbiście, naprawdę, wierzcie mi. Działa to po prostu świetnie. Ło. Kółeczka 27 robią robotę. Bo to jest taki kurczę kompromis między rowerami takimi kurczę trekkingowymi a górskimi, nie? Nie uświadczycie w tym rowerze manetki. Jest to rower w pełni legalny, słuchajcie. Możecie nim się poruszać w mieście, gdziekolwiek chcecie. Po ścieżkach rowerowych nie osiągniecie prędkości wyższej niż 25 na godzinę. Mówię oczywiście o wspomaganiu, bo prędkości wyższe osiągniecie, ale wspomaganie wyłącza się tak, jak powinno być zgodnie z przepisami przy 25 na godzinę. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj lekką góreczkę. Zobaczymy. Ja sobie delikatnie pedałuję w tym momencie. Mam 5. stopień nastawiony tutaj, ale uwierzcie mi, delikatnie sobie pedałuję i rower sam się wspina. Także bardzo czuły jest tutaj czujnik tensometryczny. Bardzo przyjemnie tym się tutaj po prostu wjeżdża. I takie, no nie widać, kamera tego nie odda, ale wzniesienie takie konkretne dosyć. Nawet bez zmiany przełożenia łatwo w nim podjechać, także fajna sprawa. Muszę Wam powiedzieć, że troszkę pojeździłem sobie tym rowerkiem już tak tutaj po okolicy i wcześniej też, zanim też nagrywałem, oczywiście rower do mnie przyszedł, też sobie pojeździłem, potestowałem troszeczkę. Jestem w niebo wzięty. To jest słuchajcie, pierwszy raz w życiu jeżdżę na fabrycznym rowerze. To naprawdę jest niebo a ziemia i oczywiście to jest zupełnie inne doznania niż na rowerach składanych własnoręcznie. Rower przychodzi do Was tak, jak widzieliście, w kartonie. Do złożenia wystarczy tylko włożyć przednie koło, przykręcić kierownicę i wszystko. Jeżeli kupicie sobie akcesoria dodatkowe, czyli kosz lub bagażnik, albo to i to wiadomo, trzeba także i to poskręcać. Poza tym nie robicie nic. Jeżeli chodzi o ustawianie czegokolwiek w rowerze, ja powiem Wam, nic nie robiłem. Przełożenia są ustawione idealnie, więc rower na etapie produkcji i przed wysyłką prawdopodobnie jest to wszystko ustawiane. Tak samo hamulce, nic nie obciera, po prostu włożyłem kółko, wsiadłem na rower i jeżdżę. I nic poza tym. Bardzo jestem ciekaw zasięgu tego roweru. Oponki, słuchajcie, jakie dostajecie, to są oponki 27,5 razy 1,95 i są to opony Kendy, takie można powiedzieć trekkingowe, na asfalt, lekki teren,
Jeszcze raz powtarzam, jest to rower miejski, głównie stworzony do jazdy miejskiej, nie terenowej, ale jak wiecie, znając mnie, będę jeździł też i po terenach i na pewno się sprawdzi, mimo tej sztywnej ramy. Jakość wykonania, już mówiłem wcześniej, aluminium, wszystko jest aluminiowe i to nie jest blaszka, słuchajcie, to jest grube, to naprawdę jest konkret, solid taki. Rower sprawia wrażenie takiego, no, konkretnego, naprawdę konkretnego. Zobaczcie na te charakterystyczne oszprychowanie, jak tutaj szprychy są zrobione. Zauważył to mój kolega Jaro nawet. Nie macie takie, wiecie, na krzyż, tylko właśnie takie proste. Fajny efekt przez to osiągnięto. Szprychy, z tego co widzę, to są grubsze niż w rowerze tradycyjnym, ale niedużo. No i sam design, słuchajcie. Ten rower po prostu wygląda świetnie. Naprawdę bardzo mi się podoba. Zanim mi go przesłano, wcześniej widziałem zdjęcia. To zdjęcie nie oddaje tego, jak w rzeczywistości ten rower wygląda. To tyle w tym odcinku. Słuchajcie, w następnym pojeździmy już sobie tak dłużej, szerzej, dalej, więcej. W następnych odcinkach oczywiście porobimy testy zasięgu, pojeździmy w różnych terenach urbanistycznych, pojeździmy też i w nocy. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Także już serdecznie Was zapraszam do kolejnych materiałów, a na dzisiaj kończymy. Trzymajcie się i do zobaczyska.